Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku rozpoczynający nową serię z cyklu Freak House na wypadzie. Tym razem zabierzemy Was na Malediwy, ale nasza seria rozpocznie się w zupełnie inny sposób niż zwykle. A rozpoczniemy go od bardzo ciekawego, choć krótkiego wywiadu z Magdaleną Typel, autorką książki o Malediwach oraz właścicielką 2 pięknych pensjonatów na wyspie Nilando. Zobaczcie, ocencie sami. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy. Zapraszam. Kochani, witajcie! Będąc na jednej z cudownych wysp Nilando w guesthouse'ach bardzo ostatnio popularnej Magdaleny Typel, byłoby niemal grzechem pierworodnym nie porozmawiać z tą fantastyczną osobą, dlatego dzisiaj mogę Wam tutaj przedstawić właśnie Madzię, z którą będziemy rozmawiać. Madzia, powiedz mi, tak jak mówiłem wcześniej, rozmawialiśmy, ja nie mam zamiaru rozmawiać o tym, co jest w książce, bo to już co chciałaś napisać, to napisałaś. Tak jest. Więc to nie ma żadnego znaczenia. Każdy, kto chce, proszę bardzo, polecam. Ciekawa, właściwie z tej książki stało się to, że my tutaj dzisiaj jesteśmy, dlatego, tak jak mówię, nie warto o tej książce opowiadać, bo tam jest wszystko zapisane. Ale mnie ciekawią inne rzeczy. Powiedz mi, co Ciebie najbardziej cieszy każdego dnia, który tutaj, kiedy jesteś? Co mnie cieszy, na wyspie jak wstaję rano i otwieram okno, cieszy mnie po prostu to, że jest cały rok zielono. Ja sobie posadziłam, wiesz, kwiatki, które lubię, bananowce, mam przed oknem bugenwile, hibiskusy, to są rzeczy, które jak ja otwieram okno i do tego granatowe niebo kontrastujące są zielenią, także mnie natura tutaj urzeka. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest świadomość, że mam tutaj pełne 2 guesthouse'y gości, że to się kręci i że ci ludzie są fantastyczni, że naprawdę można przyjść, pośmiać się, pogadać na poważne tematy, na smutne, na wesołe i to mnie motywuje. Także to są takie rzeczy, które powodują, że ja wstając rano jestem zadowolona. No właśnie, super. Ale z tymi gośćmi, jak mówisz, że masz fantastycznych gości, chyba nie zawsze tak jest, bo czytałem... No wiadomo, wiesz, to nie ma ludzi idealnych, nie? Wiesz, zawsze jest tak, że znajdzie się ktoś, kto po prostu trafił tu przez pomyłkę, nie wiem z jakiego powodu, ale staram się moich gości przygotować do wyjazdu bardzo dobrze, wręcz naciskam na to, żeby czytać. Przynajmniej jeden wpis, który napisałam i przeczytanie jego zajmuje 30 minut dosłownie i to można zrobić przed snem, nawet jako lektura do snu, czy gdzieś w autobusie, czy gdzieś masz chwilę, czekasz w poczekalni, 30 minut trwa przeczytanie tego i po przeczytaniu tego wpisu już wiesz, czy to jest miejsce dla Ciebie, czy nie. Są osoby, które są oporne na czytanie tego, wiedzą tylko, że lecą na Malediwy, oni chcą tak, bo czytali, bo tu jest fajnie, bo Magda fajna, bo są Malediwy, lecimy. Przyjeżdżają na miejsce, okazuje się, że to jest zupełnie, rzeczywistość rozjechała się z oczekiwaniami. Ale jakby wiesz, i to już nie jest moje zmartwienie, bo jakby ja staram się wszystkich przygotować i pokazać to ze wszystkimi plusami i minusami tego miejsca, tak jak to jest, nie? Więc jeżeli ktoś przyjeżdża i ma do mnie pretensje o coś, czego nie ma, ale tego nigdy miało nie być, bo ja nigdy nie mówiłam, że to jest, albo wręcz mówiłam, że tego nie ma i ktoś ma pretensje do mnie o to, że tego nie ma, no to jest jakiś błąd, nie? Więc to się czasami zdarzy, ale muszę powiedzieć, że to jest 1% gości, których miałam tutaj od początku mojej działalności, czyli od 9 lat. 99% osób to są osoby świadome, po co tu przyjechały, wiedzą po co, do kogo, na co i za ile i to jest tak naprawdę, jak ja. tak jak dokładnie, i to są naprawdę fajni ludzie, którzy motywują. No właśnie, a jakie wrażenie na Tobie robią ludzie, których opisałaś w swoim ostatnim rozdziale? Ja się zamykam, bo to jest tak, że jak widzę, że komuś nie jestem w stanie sprostać, to ja już nie ściągam gwiazdki z nieba, żeby mu dogodzić, bo ja wiem, że cokolwiek nie zrobię, będzie źle. Więc ja po prostu zamykam się. Nadal serwis, za który zapłacili, mają jedzenie, spanie, sprzątane, motorówki, wycieczki, wszystkie pytania odpowiedziane, porozmawiane. Ale nie ma tego czegoś, nie ma chemii między nami, tak? I ja już jakby nie staram się o ich atencję, nie staram się o to, żeby oni mnie nagle pokochali, bo to się nie zdarzy. Więc po prostu zamykam się troszkę w sobie i sobie gdzieś tam siedzę, klikam, pracuję, robię swoje, bez jakichś tam interakcji większych. Dokładnie. Mam jeszcze jedno ciekawe pytanie. Właściwie chyba domyślam się jego odpowiedzi, ale myślę, że warto je zadać. Czy gdybyś miała możliwość cofnąć czas i wybrać jeszcze raz w swoim życiu jakąś drogę, czy zrobiłabyś to samo, co zrobiłaś teraz?
Z Malediwami, tak? Oczywiście, tak, nie żałuję w To ogóle nie i ma to jest dyskusji, moje nie? miejsce na ziemi i to jest bez... Ja tutaj, to miejsce w zasadzie mnie wybrało. Ja się czuję tutaj tak dobrze wśród tych ludzi, którzy utwierdzają mnie każdego dnia, że to jest twoje miejsce, ty tu masz być i nie wyobrażamy sobie inaczej, więc to absolutnie zrobiłam dokładnie tak samo. Cieszę się. Tak jak ja mówiłem Ci wcześniej, ja jak pisałem z tą, prowadziłem korespondencję, to miałem wrażenie, że jesteś jakąś w ogóle dziwną kosmitką. No bo trochę jestem. Bo jak się pisało, wiesz, no człowiek się tu uzewnętrznia, prawie że pisze dziwne, różne historie, czeka z dnia na dzień na te odpowiedzi, a to przychodzi jedno zdanie. No i teraz sobie myślę, no pewnie będzie stał hersz z łopatą albo z giwerą. Ja mówię, co się tam będzie działo, a tu przychodzę, uśmiechnięta, fantastyczna osoba, w ogóle zupełnie inny obraz, bo powiem tak, mimo iż tych filmów na Twoim kanale czy na Twoim tym da się zobaczyć dużo, jednak zupełnie nie jest to, jak jest kontakt osobisty, jak się No na cię pewno. spotyka tutaj na miejscu. Tak. Od momentu wejścia, jak tylko zobaczyłem Twój uśmiech, to już wiedziałem, że będzie super. I tak właśnie i tak jest. życzę, żeby każdy tutaj przyjechał, zobaczył jak jest. A Naprawdę jest nastawienie. fantastycznie. Już zobaczycie w innych odcinkach, jak wygląda całe to miejsce, w którym Magda żyje, w którym pracuje, bo gdzie żyje to jest zupełnie inny temat. Ale no, ja się zakochałem, także jakbyś na przykład rozwijała biznes na innych wyspach i potrzebowała menedżera, to ja się piszę. Dobrze, wpiszę sobie ciebie tam na tą listę rezerwowych. Na czarną, Lista tak? jest... Do tego nie dzwonić. Wiesz, lista jest długa, chętnych, wiesz, Się domyślam. No, to Każdy, jest- który przyjeżdża pewnie z Chciałbym- każdego turnusu, masz parę takich, co by tu co chętnie wy chętnie, zostali. tak, dokładnie, ale też jeszcze wracając, wiesz, to jest kwestia też nastawienia i twojej osobowości, nie? Bo ty wiesz, przyjechałeś, ty wchodzisz uśmiechnięty, ja to samo widzę, tak? Wchodzi uśmiechnięty koleś, więc ja nie widzę powodu, żeby nie być, wiesz, oddać ci tego, nie? Ja jestem taka, że traktuję ludzi z wzajemnością. Dokładnie. Więc tak jak ktoś przychodzi, wiesz, i z mordą, za przeproszeniem, obrażoną na mnie na cały świat i krzyczy wiadomo po mnie i dlaczego. zaczyna mówić do mnie w oczy o moim wyglądzie, no to sorry, no to ja też nie będę dla takiej osoby miła, no bo nie mam powodu i wiesz, ja prowadzę biznes, okej, ktoś powie nieprofesjonalna i tak dalej, bo mówi tak czy inaczej. Ja jestem sobą, byłam i zawsze będę. Ja się nie zmienię, nie będę siedziała ze sztucznym uśmiechem do osoby, do której nie ma chemii między nami, tak? Więc to I jest... tego Ci życzę To najbardziej. jest właśnie takich jak ty, no, takich Dziękuję mi Ci życzę, bardzo. takich gości, żeby był uśmiech od rana do wieczora, zadowoleni, uśmiechnięci ze wszystkiego, wszystko pasuje, pokoje czyste, ładne, Dokładnie. jedzenie dobre, wycieczki super, no i co tu więcej, Rewelacja. co tu narzekać, nie? Na uśmiech zawsze moja babcia powtarzała, że na uśmiech reagują ludzie uśmiechem, a na złość złością, więc tak. Zgadza się i niech tak to działa, funkcjonuje. Życzę dokładnie. Ci, żeby było samych takich gości jak my i żebyś była zawsze cudownie uśmiechnięta, bo jesteś fantastyczną osobą. Dziękuję Bardzo Ci miło, bardzo. dzięki również, motywacja. Kochani, mam nadzieję, że się podobało. Wszystkim tym, którzy jeszcze nas nie subskrybują, proponujemy, zróbcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę oraz napiszcie komentarz. Przypominam wszystkim również o naszym zbliżającym się wielkimi krokami konkursie z okazji 500 subskrypcji. Ktoś z Was pojedzie z nami na mecz Bayernu Monachium. I do zobaczenia w kolejnych filmach.